Siema, tu Wahacz. Zapraszam na test wideorejestratora z segmentu premium z dużymi fizycznymi przyciskami, czyli Vantru S1 Pro Max kosztującego 1200 zł i oferującego nagrywanie 4K wraz z naprawdę ciekawą technologią stworzoną do jazdy w nocy, a także kamerę tylną. Cenę urządzenia, jak i innych wideorejestratorów Vantru obniżyć można o 10%, wpisując w sklepie internetowym słowo Wahacz. Link do niego wrzuciłem w opisie filmu, a tymczasem sprawdźmy, czy warto się S1 zainteresować. W zestawie sprzedażowym mamy oczywiście urządzenia przód, tył, jest także instrukcja w języku polskim, dodatkowe elementy mocujące, jakieś śrubki, naklejki, jest także ściereczka z mikrofibry oraz naklejki antystatyczne. Je się najpierw powinno przyczepić do szyby i dopiero do nich przytwierdzić wideorejestratory. Są także kable, nie wyjmowałem ich, aby pokazać, w jaki sposób jest to wszystko zapakowane. Estetyczny kabel do zasilania, a także łączący poszczególne urządzenia. Niczego tutaj nie brakuje. S1 Pro Max należy zdecydowanie do grona tych większych wideorejestratorów. Jest też masywny, waży 191 gramów. Jest propozycją dla osób, które preferują mieć czytelny ekran. Dostaje się tutaj 2 cale, a także przyciski, w które trudno jest nie trafić. Ponad jakieś tam bardzo kompaktowe wymiary. Jeśli chodzi o budowę, to mamy dobrej jakości czarny plastik. Całość jest też solidnie zmontowana, nie mam do budowy zastrzeżeń. Urządzenie można jednak całkiem łatwo zamaskować gdzieś za lusterkiem. Wynika to z budowy obiektywu, który jest na głowicy kulowej i można go precyzyjnie dostrajać lewo-prawo czy góra-dół. Ten obiektyw stawia odpowiedni opór, więc nie ma szans, żeby jakoś sam zmienił swoje położenie. A dzięki takiej budowie można albo ten wideorejestrator przyczepić tutaj, troszeczkę obiektyw skierować w prawą stronę i wtedy będzie pole widzenia odpowiednie, albo tutaj i w lewą i będzie tak samo. Też tego typu budowa ma plus taki, że można precyzyjnie dostroić położenie przy różnych samochodach, również tych z bardziej pionową szybą. Tylna kamera z kolei prezentuje się tak. Może być ona zainstalowana wewnątrz albo na zewnątrz samochodu. Moduł przedni S1 składa się z 2 części. Mamy wideorejestrator, a także płytkę mocującą, którą można wysunąć. Ma ona tylko naklejkę, więc jeśli ktoś przekładałby wideorejestrator pomiędzy różnymi samochodami, to jest to mniej wygodne niż w przypadku jakiejś przyssawki, ale z drugiej strony, użytkując tylko w jednym samochodzie, ten element dzięki temu jest mniejszy. Jest on także wyposażony w zasilanie, więc jeśli ktoś chciałby zabrać urządzenie główne ze sobą, to nie będzie musiał nie tylko odklejać tego mniejszego elementu, ale także nie będzie musiał odpinać kabla. Wsuwanie obu części, przyznam, gdy trzeba to zrobić bez patrzenia, jest dosyć uciążliwe, zwłaszcza gdy ten element jest przytwierdzony gdzieś tam za lusterkiem. Wygodniejszy byłby jakiś magnetyczny klips, tak jak jest to w mniejszych modelach Vantru, no ale zdaję sobie sprawę, że te mniejsze modele Vantru są też lżejsze, więc potrzeba było czegoś bardziej solidnego, żeby ten wideorejestrator nie wypadł z mocowania, a tutaj nie ma szans, aby tak się stało. Na tylnej ściance testowanego Vantru mamy 5 fizycznych przycisków, o które opiera się obsługa urządzenia. Z lewej strony jest mikrofon, z prawej mamy slot na karty microSD, przycisk resetu, a także wejście na tylną kamerę, zatem jeśli ktoś chciałby odczepić jednak tą przednią od szyby, to przy obecności tej tylnej jakiś kabel jednak będzie musiał odłączyć. Przyciski na obudowie wideorejestratora mają oznaczenia, które odpowiadają tym pojawiającym się na ekranie w różnych miejscach, dzięki czemu pomimo faktu, że na wyświetlaczu przyciski są w rzędzie, a fizycznie są one okręgiem, to nie miałem większych problemów z obsługą, chociaż fakt zostaje, że wymaga to na początku chwili przyzwyczajenia. Interfejs jest dobrze zaprojektowany, różne ikonki klarowne, a w menu obecne są rozsądnie pogrupowane kategorie, gdzie można dostrajać sporo rzeczy związanych z działaniem samochodu. Całość działa też szybko, więc ze sterowaniem w ten sposób nie miałem problemów, a dzięki dużym przyciskom jak na wideorejesstratorowe standardy jest to ponadprzeciętnie wygodne. S1 Pro Max obsługiwać można także poprzez aplikacje na smartfony, wliczając w to możliwość wyświetlania obrazu i sterowania nagrywaniem, zatem mocując gdzieś telefon przy szybie, można mieć kamerę cofania czy to na mniejszym, czy to na większym w przypadku smartfona ekranie. Aplikacja służy także do sterowania wideorejestratorem. Łączenie odbywa się poprzez Wi-Fi i nie było z tym problemów, podobnie jak ogólnie z działaniem na Androidzie aplikacji nazwanej Vantru. Pomimo tego, że S1 Pro Max przez swoje przyciski jest modelem przeznaczonym jak dla mnie bardziej dla osób, które obsługiwać go będą bez korzystania z telefonu, to wciąż fakt zostaje, że na smartfonie niektóre rzeczy dostroić można wygodniej, więc biorąc pod uwagę, że aplikacja działa bez zarzutu, to stanowi fajną alternatywę.
Funkcjonalność poza podglądem i zmianą ustawień obejmuje także możliwość odtwarzania ostatnich nagrań i zarządzania nimi. Czas przejść do oceny nagrań testowanego Vantru. S1 oferowany jest w kilku konfiguracjach różniących się jakością, ale zawsze dostaje się w nim matrycę Sony Starvis 2. Topowym wariantem jest ten z nagraniami w rozdzielczości 4K 3840 x 2160 pikseli i z przodu i z tyłu. Później jest wersja taka, jaką przedstawiam, czyli 4K z przodu i 2560 x 1440 pikseli z tyłu, a dla chcących wydać mniej przy podobnej funkcjonalności jest model S1 Pro bez dopisku Max i tam przednia kamera ma rozdzielczość 2,7K, a tylna Full HD. Zawsze mamy maksimum 30 klatek na sekundę. Skupiając się na tym wcieleniu S1 Pro Max, które ja dostałem, chciałbym zacząć od nagrań po zmroku, ponieważ w takich warunkach ten wideorejestrator zrobił na mnie największe wrażenie dzięki trybowi HDR oraz technologii Plate Pix. Ten pierwszy ma za zadanie zwiększyć dynamikę tonalną obrazu, aby zarówno jasne, jak i ciemne partie były odpowiednio naświetlone. Ten drugi z kolei skupia się na takim optymalizowaniu ekspozycji, czyli przyciemnianiu jej, aby czytelne były tablice rejestracyjne. Przy świetle dziennym zauważyłem, że Plate Pix nie pomaga, a wręcz czasami pogarsza szczegółowość detali, ale gdy robi się ciemno, powoduje on, że tablice innych pojazdów są możliwe do odczytania praktycznie w 100% przypadków i to bez żadnego starania się i szukania klatek i to robi naprawdę duże wrażenie. Też co istotne, w ustawieniach można dostroić, w jakich godzinach ma się aktywować Plate Pix i HDR, zatem przy tylko lekkim nadzorze i dostosowywaniu co jakiś czas godzin do długości dnia, te tryby mogą być z grubsza bezobsługowe. Gdy jest już naprawdę ciemno, Plate Pix powinien być odpalony. Przy zachodzącym słońcu, jak dla mnie, zwykły HDR uzyskuje czasami lepszą trochę czytelność. W każdym razie, jeśli ktoś dużo jeździ w nocy, te funkcje mogą być bardzo przydatne i widać, za co się w S1 Pro Max dopłaca, bo z czymś tak skutecznym jak Plate Pix u konkurencji się nie spotkałem. Poza tym nagrania, gdy jest ciemno, zachowują po prostu dobrą klarowność. Bez problemów można odtworzyć, co dzieje się przed samochodem, już abstrahując od tablic rejestracyjnych. Tylna kamera w nocy także zapewnia dobrą jakość i moim zdaniem brak w niej rozdzielczości 4K nie jest przeszkodą. Ta, którą dostałem do testów, jest wystarczająca, bo nawet z rozsądnie dalekiej odległości wiele szczegółów ona rejestrowała, a przy jakimś najechaniu czy coś w tym stylu na 100% można by odczytać numery rejestracyjne sprawcy. Za dnia z Plate Pix nie korzystałem, za to HDR miałem zazwyczaj włączony, ponieważ poprawia on ogólną czytelność. Chociaż też zauważyłem, że podczas podróży przez las, bez jego odpalania, trochę częściej mogę odczytywać numery rejestracyjne mijanych pojazdów, zatem tutaj każdy musi odpowiedzieć sobie sam na pytanie o swoje priorytety na nagraniach i wybrać odpowiednią funkcję. Podczas jazdy wśród pól albo z umiarkowaną ilością drzew, już bez względu na ustawienia, wszystko dało się wyłuskać, bo w S1 Pro Max funkcjonuje standardowa zasada dla sprzętów tego typu, że im bardziej, powiedzmy, czyste otoczenie, tym wideorejestrator ma mniej do przetworzenia i lepiej sobie radzi z detalami, które już w kadrze się znajdą. Gdy jedzie się właśnie przez chociażby las z masą gałęzi i tego typu spraw, to jakość trochę się degraduje. Przy czym wciąż w testowanym Vantru klarowność nagrań jest wtedy naprawdę dobra, jednak w takich warunkach przewaga tego sprzętu nad tańszą konkurencją jest mniejsza. Z HDR-em S1 Pro Max bez problemów radził sobie także z kontrastowymi scenami, na przykład jadąc pod słońce i niebo nie było przepalone i zarazem podłoże było odpowiednio klarowne. Ogólnie nagrania z tego urządzenia są miłe dla oka, naturalnie naświetlone, jak i odpowiednio podostrzone, aby była większa szansa na rejestrację szczegółów. Kamera tylna również daje radę, nagrania są klarowne, a detale widoczne są na większe odległości niż za dnia, nie mam się do czego przyczepić. Na plus wypada i uszczelnienie, dzięki czemu, tak jak wspominałem, możliwy jest montaż na zewnątrz auta. Też wspominana możliwość zrobienia sobie kamery cofania w telefonie ze względu na dobrą jakość ma sens. Przy czym wciąż trochę żałuję, że w sprzęcie za takie pieniądze producent nie pokusił się o zastosowanie trybu np. z rozdzielczością 2,5K z przodu, ale przy 60 klatkach na sekundę. Zmniejszyłoby to rozmazanie szczegółów na nagraniach i dla części osób byłoby na pewno ciekawą alternatywą, no ale na to, co się dostaje, też nie ma co specjalnie narzekać. Za to zdecydowanie narzekać można na brak wbudowanej baterii. Mamy tutaj tylko kondensator, który zabezpiecza sprzęt przed awariami przy bardziej ekstremalnych warunkach pogodowych, ale przy większych gabarytach urządzenia chociaż jakiś akumulator na awaryjne 5-10 minut pracy powinien być, a tak po odpięciu od źródła zasilania po chwili wideorejestrator się wyłącza i jest to moim zdaniem największa wada tego urządzenia.
Aby poprawić jakość obrazu, do S1 Pro Max dokupić można filtr polaryzacyjny za 99 zł, który poprzez obracanie niweluje odbicia deski rozdzielczej w przedniej szybie i jest to wart inwestycji moim zdaniem dodatek przy kupnie tak drogiego wideorejestratora. Można też dokupić moduł LTE, tutaj już kwota jest konkretniejsza, bo 599 zł, ale wtedy zdalnie można obserwować obraz przed i za samochodem z poziomu telefonu, więc dzięki temu w czasie rzeczywistym możliwe sprawdzanie, czy z autem wszystko jest ok. S1 Pro Max po połączeniu z instalacją elektryczną w samochodzie albo jakimś powerbankiem, bo co pozytywne, zasilanie i łączność oparte są o USB-C, oferuje też standardowy tryb parkingowy, który lokalnie na karcie pamięci będzie rejestrował nagrania w sposób ciągły, tworząc timelapsy albo aktywując się, gdy czujnik ruchu albo przeciążeń coś wykryje. Czujnik przeciążeń oczywiście działa także podczas jazdy i w razie czego automatycznie zapisze nagranie w chronionym folderze. Normalne pliki z kolei znikają po zapełnieniu karty pamięci, zastępowane nowymi, bo sprzęt wspiera nagrywanie w pętli. Minuta nagrania w 4K zajmowała 178 MB. Mamy także tutaj GPS z opcją zapisywania współrzędnych oraz prędkości. Vantru S1 Pro Max oferuje także funkcje AI związane z asystentami jazdy i kamera wykrywa np. mijające nas pojazdy albo ryzyko kolizji na podobnej zasadzie co nowoczesne samochody. Działa to jednak moim zdaniem kiepsko, np. przy każdym wyprzedzaniu mnie przez inne auto dostawałem komunikat ostrzegawczy, czyli w mieście czasami co chwilę, też alarm kolizji z przodu był zawodny. Niestety wszystko teraz musi być AI, w tym przypadku bym jednak nie patrzył na tę funkcjonalność jako czynnik skłaniający do zakupu, bo ja ją po chwili sprawdzenia kompletnie wyłączyłem. Podsumowując, Vantru S1 Pro Max to naprawdę dobry sprzęt, kosztują dużo, ale oferuje wysoką jakość obrazu czy to z przodu czy z tyłu, a obecność technologii PlatePix jest dużym wyróżnikiem. Poza tym działa bezproblemowo i ma sporo funkcji dodatkowych, zatem jeśli ktoś może sobie pozwolić na tak drogi wideorejestrator i chce, aby był on trochę większy i mniej wymagał obsługi przy pomocy aplikacji, to jest to ciekawa propozycja. Jeśli dla kogoś jest to bardzo poważny wydatek, to tańsze sprzęty też oczywiście spełnią swoje zadanie, ale tutaj płacąc więcej po prostu dostaje się też więcej. I to wszystko, co przygotowałem o S1 Pro Max. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że jego test się podobał. Jeśli tak było, zachęcam do dania temu filmowi łapki w górę, będzie mi z tego powodu bardzo miło. Zainteresowanym przypominam o kodzie rabatowym, który jest w opisie, a jeśli ktoś nie ma, zapraszam również do subskrypcji kanału, ponieważ kolejne materiały na Wahacz TV pojawią się wkrótce. Na razie!